Od blisko 50 lat ostatni etap wyścigu kolarskiego Tour de France nazywany jest etapem przyjaźni. Kolarze tak naprawdę nie ścigają się już na poważnie, tylko celebrują każdy ostatni kilometr wyścigu, a poważne ściganie ma miejsce dopiero na polach elizejskich, gdzie następuje finisz. My co prawda nie wjedziemy dzisiaj na pola elizejskie, w Wiedniu też na nas nikt nie czeka, może z wyjątkiem recepcjonisty, który oczekuje zapłaty za zarezerwowany wcześniej nocleg, ale także możemy celebrować ostatnich 40 parę kilometrów naszej tegorocznej wieloetapowej wyprawy. Szybko to minęło. Bardzo szybko. Mimo że to były 2 tygodnie, to jakoś tak umknęły. A więc ruszamy z pięknych bulwarów miejscowości Tulln i kierujemy się w stronę stolicy Austrii. W tym miejscu, jak i w wielu innych miejscach w Austrii, doskonale przygotowane szlaki rowerowe prowadzą po obu stronach Dunaju. Dlatego także po drugiej stronie rzeki dostrzegamy liczne grupy rowerzystów. Kilkadziesiąt kilometrów przed Wiedniem Dunaj płynie spokojnie i szeroko, można nawet powiedzieć dostojnie. Tworzy piękny krajobraz i aż szkoda, że już nasza przygoda dobiega końca. Trzeba przyznać, że trasa jest tutaj doskonale oznakowana i dotyczy to zarówno odcinków po stronie niemieckiej, jak i po austriackiej. Z tym, że po stronie austriackiej jest o wiele lepsza nawierzchnia i infrastruktura rowerowa. A przed nami kolejna, nie wiem już która, zapora wraz z elektrownią wodną. Uregulowanie tej rzeki naprawdę robi wrażenie, chociaż nie zawsze pozytywne. Dzisiaj, w odróżnieniu od 2 poprzednich etapów, wiatr nie wieje nam w twarze, ale wieje z boku, więc trasę pokonujemy dość szybko. Znak wprowadza małe zamieszanie, nie wiemy co począć, ale chyba pojedziemy. Na horyzoncie pojawiają się wysokie budynki, co oznacza, że zbliżamy się do przedmieść Wiednia. To właściwie już koniec naszej wyprawy. Za chwilę opuścimy brzegi Dunaju i skręcimy do centrum miasta. Rzeka towarzyszyła nam przez ostatnie blisko 1000 kilometrów. I tak podsumowując na gorąco, to chyba trzeba stwierdzić, że najatrakcyjniejsze fragmenty pod względem krajobrazowym były na początku trasy oraz w części austriackiej. Jeśli zaś chodzi o nawierzchnię i infrastrukturę rowerową, to wspominałem już kilkakrotnie, zdecydowanie Austria stoi wyżej niż Niemcy. No cóż, a Dunaj płynie dalej do Morza Czarnego. My zaś, jak powiedziałem, skręcamy do centrum, gdzie zaplanowaliśmy ostatni nocleg i powoli żegnamy się w tym miejscu z tą piękną rzeką.
otwarta przestrzeń krajobrazu Dunaju stopniowo ustępuje miejskim pejzażom. Rzeka dotąd rozległa i spokojna zbliża się do Wiednia, a my razem z nią. Przepraszam, muszę dograć zakończenie 2-0, ponieważ o jednej bardzo ważnej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Tegoroczną trasę zaplanowała Iwona. Zrobiła to tak, aby poszczególne odcinki nie były zbyt długie. One mierzyły średnio około 60-70 km, a zatem naszym celem nie było tylko przejechanie z punktu A do punktu B, ale też mieliśmy czas na to, aby po drodze pozwiedzać, coś zobaczyć, nacieszyć się trasą, a przede wszystkim dobrze wypocząć. I teraz to już chyba naprawdę koniec.